Ta wystawa trochę łączy taką przyjemność spoglądania z takim niebezpieczeństwem i tego, że podglądając kogoś i mając dobrą zabawę z tego, nie zauważamy, że czasem też sami jesteśmy podglądani. Jest to trochę pociągające, a jednocześnie trochę takie niebezpieczne, powiedzmy. This installation is about observation and surveillance in the digital age. It depicts how we throw ourselves out there in the internet without thinking about it a second time. While researching for this installation, we found a bunch of webcams on the internet that are unsecured, free for everybody to have a look at. This was a main inspiration for this installation. Cały proces w ogóle researchu i zastanawiania się nad tym, jak chcemy, żeby nasz efekt końcowy wyglądał, trwał dość długo. Natomiast jak już się udało zarysować ten plan, uważam, że świetnie sobie poradziliśmy. Osoba wchodząca do przestrzeni, wydaje mi się, że nie spodziewa się zobaczyć takich obrazów, bo nie jest to codzienny widok, żeby oglądać podgląd na żywo z kamer publicznych z całego świata. Końcowym elementem tej wystawy, wizualizacji jest moment, w którym widz widzi samego siebie i jest to wielki element zaskoczenia, dlatego że każdy z nas jest częścią obserwacji, każdy z nas, mimo że obserwuje, tak jak widz miał możliwość obserwowania innych, w pewnym momencie on też staje się tym, który jest obserwowany. We used a bunch of mirror foil to cover up the glass cube. We used large-scale projection of a project that we didn't touch designer. Sefa did a wonderful ambient soundtrack to accompany the whole thing. Właśnie tutaj chciałam powiedzieć o takich smaczkach, z których jestem naprawdę zadowolona. To jest na przykład kurtyna, która jest na wejściu, aż zachęca do takiego podglądania, bo widać po prostu takie prześwity pewne i przez to widać ten obraz kamerek internetowych, które już są podglądania, więc trochę podglądamy podwójnie. Ta lustrzana folia, z której w sumie wcześniej za bardzo z nią nie pracowałam i nie wiedziałam, jak ona wygląda, nie spodziewałam się, że da aż taki efekt. Jeszcze samo zaciemnienie daje taki, sprawia, że ta przestrzeń staje się taka bardzo intymna i ta sama wystawa, na którą wchodzi się samemu, też staje się takim doświadczeniem osobistym. Ja wcześniej pracowałam nad wystawą, ale znacząco ona się różniła od pracy w studium multimediów. Jak już wybraliśmy jeden pomysł, to zrobiło się dużo łatwiej, ponieważ każdy współpracował i ta praca była bardzo przyjemna i cały proces tworzenia wystawy był bardzo miły, w super atmosferze przebiegał. Praca w grupie jest dość trudnym procesem, zwłaszcza w tak dużej grupie. Wydaje mi się, że dużo nas to tego nauczyło, zwłaszcza takiej sztuki konsensusów i dogadywania się. Sam proces był bardzo ciekawy, bo nie miałam nigdy wcześniej do czynienia w tworzeniu wystawy, więc to było takie trochę zobaczenie z drugiej strony, jak to wygląda. W funkcji liderki ciężko było czasem zmotywować wszystkich do pewnej komunikacji, bo nie znaliśmy się w pełni, ale mimo wszystko, tak jak mogłoby się wydawać, że taka wystawa nie zawsze wyjdzie dobrze, tutaj jestem w pełni zadowolona i uważam, że jest się czym pochwalić po prostu. Ja obserwowałam osoby, które wchodziły do naszego kubika na naszą wystawę, to wszystkie były bardzo zaskoczone i nikt się nie spodziewał tego, co tam jest i taki efekt w sumie chcieliśmy finalnie osiągnąć, że stworzymy coś zaskakującego. I do really enjoy how it came out because it's always a large step from like the sketches and the plans you have made for it to actually seeing the real thing, you know. And I think it turned out great and I'm proud of our group and I'm glad that we got it done in one semester.